Siemano, taki temat. Blokada kierownicy z Audi. Ja już kiedyś robiłem na jakimś filmie taką blokadę, dawno temu, ze 4 lata temu chyba. No, objaw niedziałania jest taki, że wkładamy kluczyk i nie słychać tego specyficznego takiego dźwięku tej blokady, takiego odryglowania kierownicy, nie? Kierownica, wiadomo, zablokowana. No, czasem może się uszkodzić w pozycji odblokowanej, nie? Wtedy kierownica bez kluczyka nawet da się obrócić, nie jest zablokowana. Nie załącza się wtedy zapłon. I co dziwne, tutaj w tym przypadku jest trochę inaczej, bo tutaj w ogóle nie ma błędu od tej blokady. Zazwyczaj jest błąd i ten błąd właśnie powoduje, że już nie próbuje nawet odblokowywać tej blokady, tylko trzeba skasować błąd i dopiero próbuje znowu odblokować. Nie? A tutaj za każdym włożeniem kluczyka słychać, że próbuje odblokować, bo słychać przekaźniki, nie? Ale nic się nie dzieje. Nie? Stukałem w nim trochę, nic to nie dało. Zdemontowali mi tą blokadę, no i mam ją na stole. Tu widzę, tę jedną śrubę odkręcili, drugą odkręcili i przykręcili, bo to jest zrywalna. Do demontażu tej blokady w całości nie trzeba tego odkręcać, ale teraz, żeby się dostać do środka, muszę tutaj rozgiąć te blachy dookoła, wykręcić tą jedną śrubę, tutaj była druga, już jej nie ma i dopiero będziemy mieli dojście do elektroniki. Dobra, idę po narzędzia i rozbieramy. Dobra, mam to rozebrane do takiej postaci. Tutaj, żeby tą płytę uwolnić, trzeba jeszcze odkręcić sobie te torksy i wypiąć silnik. Ja sobie teraz wypnę ten silnik i go zmierzę. A dlatego go wypinam, bo przekaźnik w spoczynku zwiera po prostu te wyprowadzenia tego silnika, żeby go szybciej zahamować. Więc tak to byśmy nie zmierzyli. Zresztą sprawdzę jeszcze raz. Tutaj, czy jest zwarcie. O, nie ma. Chyba że przekaźnik się uszkodził, tak? Kurczę, zazwyczaj było. Silnik niby przewodzi, on mógł zaskoczyć, coś tam, coś tam. To, że przerywa przy kręceniu, to nie chodzi o to, że przerywa, tylko wytwarza się napięcie i zakłóca to tą ciągłość, nie? Pomiar ciągłości. Kurczę, śrubokręt nie taki. Muszę sobie coś skonstruować z bitów. Ok, mam to. Kurczę, no ale ten silnik powinien... W momencie, jak przekaźnik jest w spoczynku, to powinno to, kurczę, zwierać. No chyba, że tu jest jakoś inaczej? Nie wiem. Sprawdzimy sobie to też. No i dobra. No najczęściej uszkadza się przekaźnik. Tu czasami wymieniałem jeszcze te mikrostyki, ale to przekaźnik. No chyba, że w tym przypadku jeszcze silnik, ale widzę, że tam ciągłość jakąś ma. Dobra. No co, wylutuję go i sobie go sprawdzimy, czy on jest sprawny. No to tak dziwne to. No nie, no już widzę, że coś jest nie tak z tym przekaźnikiem. Tutaj mamy wyprowadzenia silnika, nie? Jedno sobie weźmy. Tu ma zwarcie, tutaj są razem te. I powinno mieć do jeszcze któregoś przejście. I jest do tego, nie? I to drugie biegnie tutaj, nie? Do drugiego wyprowadzenia silnika. I to żadnego innego już. Także na 99% uszkodzony. Wylutujemy, zmierzymy, sprawdzimy, jeszcze sobie go otworzymy. No normalnie takim odsysaczem sobie to zrobiłem. Choć w sumie zapomniałem, że mam igły. Ja chciałem to teraz hotem dmuchnąć trochę, żeby to fajnie wyszło. Ale ja może sobie igłę dobiorę. No ja tak średnio dopasowałem jakąś igłę. Ciasno jest tu w tym. No te otwory są małe, a w sensie no ciasno są te wyprowadzenia w tych otworach. O, może tak. Zaraz zobaczymy po tym, jak wylutujemy, czy coś się zmieniło, nie? Może jak po podgrzaniu już załapie, nie? Już mnie zaczyna parzyć. 450, nie będę się tu patyczkował z tym. O, no od razu inaczej gada. Żeby tu jakichś elementów nie... No i dobra, to na żywca. Wyciąg wyłączę. Tutaj nie mieliśmy przejścia z tego tutaj, o, z tego. Czyli ten to jest nasz
ten. No i nadal nie ma. A ten jest przejście. Ten ma do tego, bo tutaj będzie minus. To jest wyjście, nie, na silnik. Czyli w stanie spoczynku tutaj spoczywa, a ten powinien chyba spoczywać tutaj. A po załączeniu tutaj, a ten tu. No dobra. Jest źle, na pewno jest źle. Szukam przekaźnika. Ok, znalazłem. Znalazłem jeszcze dwa nowe. One się tak poniewierają w tym pudełku, że wyglądają jak stare. No i dobra, tu nie mieliśmy przejścia z tego. Ja podejrzewam, że powinno być tutaj. Nie ma. Tu? Nie ma. Tu? A, tu. No tak, logiczne. Ten tu, a ten tu. A to nie ma. Tu, o. Tutaj jest, a tutaj nie ma. No i to już powodowało, że ten silnik nie mógł ruszyć, nie? No i dobra. To wstawiam. A sobie jeszcze tu zmierzę może. A to jest inny. Ten jest inny, ten ma mniej tych wyprowadzeń. No to muszę zobaczyć, czy mam jeszcze, czy muszę już zamawiać. Dobra, tak czy inaczej lutuję tego. Nie, mam jeszcze jeden w zapasie, to nie będę jeszcze zamawiał. One kurczę tanie nie są, bo te Automotive to... No i tak konstrukcyjnie to się tak nie różnią od na przykład jakichś innych, ale jak Automotive, no to już musi być droższy, nie? A jakby do ciężarówki, to już w ogóle. Złapię sobie tutaj, żeby mi nie wypadł. Dobra. No i teraz zacznę główne lutowanie. Lutowanie właściwe. Trochę topnika, wyciąg. Patrzę, czy dobry włożyłem, bo ten to się tak świeci, ten uszkodzony. A ten nowy taki szary, bo tam w tym pudełku razem z innymi się tam szalonta. No i zaraz zmierzymy sobie, czy ma zwarcie właśnie to wyjście na silnik, nie? Moim zdaniem powinno być, no zazwyczaj tak bywa. Tak było, nie? Tak było, nie ściemniam. No i dobra, piknie. Muszę sobie fotel nasmarować, bo brzęczy. Uwaga, chwila prawdy. Bredził czy nie bredził? O, jest, o. Czyli dobrze mówiłem. Czyszczę to. Składam i powinno śmigać. No a dlaczego to nie działało, skoro to jest tylko spoczynkowy, nie? Styk, znaczy, no, styk, który w spoczynku jest, nie? No bo jak jeden styk zadziała, no to ten drugi musi też gdzieś przewodzić, żeby obwód się zamknął, nie? Czyli na przykład oba są na masie, no i teraz jeden przejdzie na plusa, no to silnik obróci się w jedną stronę, nie? A jeżeli ten przejdzie na plusa, to ten będzie na minusie i silnik obróci się w drugą stronę, nie? Także tego. A tam nie było tej masy, na tym drugim styku podało plus, no ale nie zamykał się obwód do masy, więc silnik nie wykonał pracy. Dobra. Składam i nie gadam. Wyciąg. Siostro, wyciąg. Jak to złożyć? No wtyczkę trzeba wpiąć. To na pewno. No i tutaj jest wszystko, ma swoje prowadzenie. Tutaj 3 śrubki. 3 wkręty. Są wkręty. To jest śruba, a to jest wkręt. Kabel, przewód, śruba, wkręt. Dobra, skręcam, nie bredzę. Jadę to zawieść. Złożone. Tu jest. Och, telefony się urywają. Ciągle sprawa Kadżara.
Nie idzie tego pinu zdobyć. BCM jest wysypany na 0. Autel nie chce pomóc. Taka to robota. O, siadło. To śrubę bym wkręcił tutaj jakieś. I tego bym nawet nie zaginął. Chociaż nie, muszę zagiąć. To śrub nie przykręca, a tutaj zagnę. O, tak zrobię. Dobra, zagiąłem, a jeszcze tak sobie pomyślałem, że rozbiorę ten przekaźnik. Gdzieś to mi poszło, z tej strony puściło. Może jak już puściło, to jakąś tą obudowę wyłamię już, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Miedź oczywiście do odzysku, nie? Nie no, żartuję. Tak mało to się chyba nie kali. O, mamy to. Nic tam nie widać, żadnego wypalenia ani nic. No, ręce już mam fajne też po tym. Nie widać nic. Myślałem, że będzie jakieś wypalenie czy coś. No, po prostu coś z tym stykiem się stało i nie działało. O, tutaj widzimy fragment tych styków. Może je całkiem. O! Widać. W spoczynku one są właśnie tutaj złączone. No ten bardziej jest wypalony. A może wezmę wjadę z tym pod mikroskop, nie? Tak zrobię. Dobra, mam to. Tak to wygląda. Jakoś bardzo źle to nie wygląda. Ale nie działało. Ja mam pensetę, żeby tych moich brudnych paluchów nie było widać. O, wydaje mi się, że to ten robił tutaj problem największy. O. Ten tutaj. Ten też widać, bo w momencie jak to puszcza, jest hamowanie, no to tutaj trochę prądu przepłynie. A zobaczę jeszcze te drugie. O, te to chyba gorzej wyglądają. O, to są z drugiej strony. Tu jeszcze jak cię mogę, ale tutaj no już takie widać zmęczone też. No i to powodowało już, że to po prostu no nie działało i tyle. No, co zrobisz, panie? Nic pan nie zrobisz. Taka sytuacja. Akumulator wycyckany do zera. Wcześniej też się rozładował. No nie wiem, czy to przez tą blokadę. Także muszę czekać na jakiś przyrząd do... No taki akumulator przenośny, nie? Działa. Dobra. Co? Tyle. Na razie, do zaś.